Orędzie Maryi przekazane Luz de Maria de Bonilla 23 kwietnia 2024 roku w Argentynie. Umiłowane dzieci mego niepokalanego serca, przyjmijcie moje błogosławieństwa i moją matczyną miłość. Umiłowane dzieci, wzywam każde z Was z osobna, żebyście na nowo zrobili rachunek sumienia co do osobistego postępowania. Mój boski Syn wzywa Was do wewnętrznego odnowienia się. Jest pilne, żebyście już teraz się nawrócili. Raz po raz wzywałam Was do nawrócenia. Moje dzieci nie chcą być posłuszne, ignorują moje wezwania i dalej gardzą mym boskim Synem. To nieposłuszeństwo wywołuje większe cierpienie dla ludzkości. Szaleństwem, na jakie cierpi to pokolenie, jest odmowa podążania ku mojemu boskiemu Synowi. Umiłowane dzieci, trwajcie w duchowej gotowości, karmcie się dobrem, ochraniajcie się duchowo, przyjmujcie mego boskiego Syna, należycie przygotowani. Pragnijcie dobra dla swoich braci i wprowadzajcie dobro w czyn w każdej chwili. Jest to niezbędne dla Was w tym czasie, w którym jesteście wciąż atakowani przez demona i jego sługusów. Wiara musi mieć silny fundament nieporuszony, po to, żebyście nie ulegali osłabieniu w obliczu codziennych prób. Umiłowane dzieci, choroba bardziej się do Was przybliża, będzie się rozprzestrzeniać, aż zarazi możliwie największą liczbę osób. Ta choroba jest wysoce zaraźliwa i szybko się przenosi, przez co zostanie zagrożony transport powietrzny i wszelkiego rodzaju transport zbiorowy z powodu lęku przed zarażeniem. Wzywałam Was do stosowania oleju dobrego Samarytanina oraz nagietka, by uniknąć rozprzestrzeniania się tej choroby, która się rozprzestrzeni na tak wiele moich dzieci. Zacznie się od gorączki i złego samopoczucia w ciele. Kaszel będzie silny i potem wyjdą maleńkie ranki na skórze, które potem będą się powiększać. Jest to objawem tej choroby. Jest to odmiana trądu, która dotknie mych dzieci i w ten sposób będzie się dalej rozwijać, aż całe ciało będzie w całości nią dotknięte, o ile szybko nie zastosujecie odpowiednich środków. Dzieci mego serca, wojna wybuchnie i w obecnym czasie przygotowania do niej dokonują się na wielką skalę. Za plecami większości mych dzieci. Ludzkość zakosztuje goryczy tej tragedii, która przyspieszy przyjście głodu i większej przemocy wśród ludzi. Umiłowane dzieci mego niepokalanego serca, jeden po drugim następują wielkie kataklizmy przyrodnicze na całej ziemi. Żywioły nie czekają i w różnych miejscach oczyszczają ludzi. W swojej gorliwości, by wyczyścić tak liczne grzechy, którym ludzkość pozwala spadać na ziemię. Zdumienie człowieka będzie niezmierne, gdy ujrzy on, że potężne narody posiadają broń, o której nic nie wiedziano i że źle wykorzystana nauka ją stworzyła. Umiłowane dzieci, mój umiłowany anioł pokoju cierpi, widząc i czując brak miłości tego pokolenia, które zdeformowało samo słowo miłość, nadając mu sens egoistyczny, sens posiadania własnych interesów, libertyństwa, pychy. Miłość w rodzinach jest podporządkowana własnym korzyściom. Miłość w parach
jest zdominowana przez poczucie wyższości i egoizm. Miłość ku braciom jest unieruchomiona w poszukiwaniu pierwszego miejsca. Miłość została zdeformowana przez własne interesy i zamglona przez to, co materialne. Dlatego wzywam was, dzieci, do trwania w miłości Boga i bliźniego, tak jak wy siebie kochacie. Miłość utrzymuje widoczny płomień mego boskiego Syna w was i w obliczu tego braku mój umiłowany anioł pokoju cierpi przez człowieka. Módlcie się, dzieci moje, módlcie się, ziemia dalej się trzęsie w różnych miejscach. Módlcie się za Chiny i Tajwan, będą cierpieć z powodu silniejszych ruchów skorupy ziemskiej. Módlcie się, dzieci, módlcie się, Chile i Ekwador, przygotujcie się, ziemia się trzęsie z wielką siłą. Hiszpania cierpi. Módlcie się, dzieci moje, módlcie się, dzieci moje, chwila jest bliska, nastąpi nowy atak pośród ciszy. Módlcie się, dzieci moje, módlcie się w obliczu tak wielkiego zła, które zamieszkało w ludzkości. Módlcie się, dzieci moje, módlcie się za Meksyk, Stany Zjednoczone, Rosję, ziemia mocno się trzęsie. Módlcie się, dzieci moje, módlcie się za Australię, Nikaraguę i Kostarykę, ich ziemia się trzęsie. Wojna narasta, narody prowokują się wzajemnie i wybuchnie wojna totalna na całej ziemi. Z powodu zamętu jeden z narodów się spieszy i następuje to, czego nie chcecie. Ileż bólu, ileż lamentu, ileż cierpienia moich dzieci z powodu nieposłuszeństwa. Nie wyobrażacie sobie straszliwej próby, której człowiek poddaje sam siebie. Będą tą chwilę bólów porodowych. Jedna część ludzkości patrzy na mego Syna w swym sercu, a druga obraża Go aż po świętokradztwo. Choroba duchowego odrzucenia Go nadeszła i następuje prześladowanie. Uważajcie, by nie upaść w obliczu pokus zła. Relikwie chrześcijaństwa zostają sprofanowane przez hordy demona. Dzieci, zachowujcie wiarę, nadzieję i miłość ku waszym braciom. W chwilach, o których byście najmniej pomyśleli, składajcie dzięki i módlcie się, będąc bardziej pełnymi miłości, braterstwa, bardziej należącymi do mego boskiego Syna. Bez obaw, idźcie spokojnym krokiem, zastępy aniołów was strzegą, pod rozkazami mego umiłowanego świętego Michała Archanioła i moimi, czekając na prośby każdego z was. Dam wam odczuć moją bliskość. Mój boski Syn was pociesza i daje wam znaki, żebyście trwali w pewności, że On jest ze swymi dziećmi i nieustannie je ochrania. Mój boski Syn będzie dawał mannę z nieba, żebyście nie wydali się w ręce diabła z powodu głodu. Zawsze zachowujcie w sobie wiarę. Mój boski Syn nie pozwoli, by ziemia została zniszczona. Przybędzie wcześniej z mocą i powstrzyma szaleństwo ludzkości. Błogosławię was, kocham was. Nie lękajcie się tego, co światowe, lękajcie się obrazić mego boskiego Syna. Mama Maryja. Komentarz Luz de Maria. Bracia, nasza Matka objawiła nam, że brak miłości sprowadzi najpoważniejsze konsekwencje. Z braku dobra zło opanuje wielką liczbę ludzi i ujrzymy to, co wcześniej sądziliśmy, że jest niemożliwe. Fałszywa miłość
sprowadza na ludzi cierpienie. Niepewność co do tego, co się zbliża, powoduje, że wiara człowieka słabnie, jako że jest ona tylko wiarą chwili. Podczas gdy niebo wzywało nas do wzmacniania wiary, do bycia bardziej duchowymi. Wiedza jest dobra wtedy, gdy używa się jej dla dobra, ale wiedza używana po to, by zajmować pierwsze miejsca wśród braci, osłabia wiarę i doprowadza do upadku ducha. Dlatego poznawajmy Chrystusa, by uniknąć tego, czego możemy uniknąć. Poznawajmy Chrystusa i bądźmy bliżej Niego i naszej Matki, by cierpieć z miłości, a nie z lęku. Jako Matka pełna miłości i martwiąca się o swoje dzieci, Matka Najświętsza poleciła nam stosować od teraz olej dobrego Samarytanina oraz nagietek i w ten sposób przygotowywać się, by lepiej stawić czoła chorobie, gdy się pojawi. Na koniec Chrystus zwycięży i niepokalane serce Maryi zatriumfuje. My zróbmy swoje. Bądźmy ludźmi wiary, nadziei i miłości zrodzonych w miłości Trójcy Przenajświętszej. Amen.